Hej, witajcie! Jak widać, znajdujemy się w lesie. Mamy środek zimy. I mamy dwa fajne zegarki Garminy, które dzisiaj przetestujemy. Przyjrzyjmy się pierw bliżej obu modelom. Jak bardzo te modele się różnią, a jak bardzo te modele są ze sobą spójne i identyczne. To jest bardzo ciekawe. I bardzo ciekawe z tego wnioski mogą paść w dzisiejszym filmie. A więc do dzieła. Garmin 2X Solar. Akurat mój Garmin jest w wersji Tactical, co akurat nie ma dużego wpływu na jego funkcjonalność, bo jednak Garmin 2X Solar to jest Garmin 2X Solar. Oba nasze zegarki posiadają ładowanie solarne, więc można je ładować poprzez słońce latem, jak również można je oczywiście standardowo naładować poprzez kabel USB po podłączeniu do laptopa. Główne różnice tych dwóch zegarków, moi drodzy, 2X, jak sama nazwa mówi, X, trochę urósł, jest dużo większy, wyświetla więcej danych, jak również z racji tego, że jest młodym dzieckiem Garmina, posiada o wiele więcej funkcji, no i po prostu jest nowy, jak to mówią. Jeśli chodzi o jedynkę Garmina, no wiadomo, od tego wszystko się zaczęło, od Instincta jedynki. To miał być zegarek na survival, to miał być zegarek typu smart, to miało być połączenie tego wszystkiego. Oczywiście to nie są zegarki kolorowe, to są zegarki monochromatyczne, ale czy komuś to w ogóle przeszkadza, jeżeli się kupuje zegarek tego typu? Myślę, że nie. Moi drodzy, jeśli ktoś kupuje zegarek Garmina i myśli o mapach, oczywiście no nie wybierze on Instincta, ani jedynki, ani 2X, ani żadnego innego. Po prostu wybierze model z kolorowym wyświetlaczem. Natomiast powiem Wam szczerze, z własnego doświadczenia, mi osobiście nigdy nie przeszkadzał brak map w tych zegarkach. Absolutnie. Te zegarki są tak fajne, posiadają również GPS, również prowadzenie do celu, co sprawdzimy. Zobaczycie już niebawem.
A więc tak, moi drodzy, sprawdzimy sensory w obu zegarkach. Czy nowa generacja zegarka jest o wiele, wiele lepsza od starej generacji? Pierwsze, co zrobimy na poczet naszego testu, to sprawdzenie kompasów w obu zegarkach. Moi drodzy, trochę mi jest ciężko ustawić, ale jakoś się to udało. Statyw. Widać? Dobrze widać? Dobrze widać. Dobra. Wejdziemy sobie w obu zegarkach do kompasów. Kompas. W 2X musimy potwierdzić, żeby wejść do kompasu, natomiast w jedynce od razu przechodzimy sobie do tej funkcji poprzez widget. O, już był. Wrócimy. Kompasy były oczywiście kalibrowane. Poczekajcie chwilkę. Jakoś wezmę troszkę w górę ten statyw, tą kamerę, żeby było lepiej widać. I zobaczymy, jak te kompasy, troszkę oddalimy je od siebie, żeby nie było oddziaływania jakiegoś nie wiadomo jakiego. No, drobne różnice widzimy w tych kompasach, moi drodzy. Więc może spróbujemy je skalibrować. Jak kalibrujemy kompasy w Garminie? Zobaczcie, wchodzimy w menu kompasu, kalibruj, widzicie? Najpierw w 2X i start. Oczywiście będziemy musieli porobić takie ruchy, oczywiście poza kamerą, no bo tu jest trochę za mało miejsca, ale robię te ruchy i za chwilę do Was wracam. O, widzicie? Takie ruchy. Kalibracja 2X jest zakończona powodzeniem, natomiast jedynka jeszcze nie była kalibrowana. Poczekajcie, może wezmę trochę, zmienię miejscówkę. Widzicie, znajdujemy się w lesie. Ciężko tutaj o dobrą miejscówkę, ponieważ mamy śnieg. Muszę znaleźć jakieś w miarę wygodne, równe miejsce. A to nie jest takie wcale łatwe, że tak Wam, moi drodzy, powiem. Może spróbujemy tutaj. Widać ślady moich butów, oczywiście. No i sprawdźmy, jak te kompasy się zachowują. Oj, wyszło nam z kompasu. Moment. Wejdziemy z powrotem. No, są inne. Widzicie? Więc bierzemy się za kalibrację kompasu z Garmina Instincta 1. Za chwilę do Was wracam. Kompas jest już skalibrowany w naszej jedynce i sprawdzamy, jak teraz zachowują się kompasy w obu zegarkach. Postaram się trzymać je równo. Poczekajcie, bo to tak nie jest takie proste. A chcę też trzymać je w pewnej odległości. No mamy jakieś minimalne różnice w tych kompasach. Staram się też je trzymać prosto. Po przyłożeniu ich do siebie troszeczkę oddziaływują na siebie. No teraz się zbliżyło. Chociaż nie do końca wskazują nam identycznie. Czy to przypadek, czy to granica błędu, nie wiem. Zastanówcie się, pomyślcie o tym sami. Dobra, moi drodzy. Użytkowałem Garmina 1, użytkuję 2X i powiem Wam szczerze, naprawdę, jeśli chodzi o czujniki, odczyty są super, poprawne, miarodajne. Bardzo sobie cenię cyfrowe mapy wysokości w tym zegarku. Może to nie działa w ten sposób jak w Fenixie, że od razu po skonfigurowaniu z GPS-em i wywołaniu danego punktu, w którym się znajdujemy, wyświetla się nam dana wysokość nad poziomem morza, na której się znajdujemy. Ponieważ nie ma wbudowanych map, ani jeden, ani drugi z tych zegarków, ale działa to w taki sposób, że zegarek łączy się z aplikacją poprzez smartfona. Aplikacja wyszukuje, jaka jest dana wysokość na danym terenie i przekazuje nam do zegarka.
I oczywiście to działa to w kilka sekund, tylko słuchajcie, kiedyś były z tym problemy. Oczywiście Garmin się popisał, po aktualizacjach oprogramowania działa to naprawdę super i spójnie. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, bo to jest funkcja, z której ja naprawdę często korzystam, ponieważ zabieram ten zegarek ze sobą bardzo często na wyprawy. Łapiemy sygnał GPS w lesie, moi drodzy. Zobaczymy, czy 2X, czy 1 będzie szybsza, jeśli chodzi o złapanie tego sygnału. No niestety, ale jak na razie 1 bardzo, bardzo długo i topornie łapie ten sygnał GPS. Złapał. Pobiera dane DEM. Bo właśnie robimy kalibrację poprzez cyfrowe mapy wysokości naszego wysokościomierza. Garmin Instinct 2X nie miał problemu z pobraniem danych DEM podłączonym poprzez Bluetooth do tego samego telefonu, do którego jest podłączony Garmin Instinct 1. Jak na razie ta 1 coś topornie nam łapie te dane DEM. Czyżby jednak technologia miała tutaj duże znaczenie, czyli nowość jest dużo, dużo lepsza od starszego poprzednika. Poczekamy, zobaczymy, czy nam w ogóle złapie, czy będzie błąd. Jeśli nam nie złapie, no to znaczy się, że test będzie przez 1 oblany. Proszę bardzo. Test przez 1 został oblany. Dla przykładu jeszcze raz złapiemy poprzez 2. Wysokościomierz. Kalibruj. Przepraszam. CMW. Też mam trochę zmarznięte ręce, więc weźcie to też pod uwagę, że jest taka pogoda, jaka jest. Łapiemy GPS. Widzicie, jak szybko złapał ten zegarek GPS i proszę bardzo, jak szybko złapał dane DEM. Czyli jednak Garmin Instinct 1 jest zdecydowanie pod tym względem słabszy. Wyświetlacze obu naszych Garminów różnią się tak naprawdę drobnostkami. Tam naprawdę jest niewielka różnica, jeśli chodzi o rozdzielczość. Przede wszystkim wielkość, to jest duża różnica. No i właśnie wielkość tych wyświetlaczy sprawia to, że na jednym, czyli na 2X możemy odczytać o wiele, wiele więcej danych niż na 1. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na podświetlenie. Mamy noc. Tak naprawdę taki wieczór późny, jak na zimę to można powiedzieć, że noc, ale zwróćcie uwagę, jak to podświetlenie wygląda w Tacticalu. To też jest zależne od wersji, a jak wygląda w wersji podstawowej. Pomijając fakt, że jest to Garmin 1, to 2X, ale zwróćcie uwagę, że jednak to podświetlenie jest bardziej wyraziste, takie w tym, niby w niebieski wpada, tak? Chociaż nie dokładnie. Ono jest takie jakby białe, nie? No a w tej 1 jest takie no inne, nie? Moim zdaniem to w Tacticalu jest to podświetlenie jest po prostu zarąbiste, że tak to nazwę. Jest bardzo fajne. A tutaj tak średnio. No trzeba też wziąć pod uwagę, że wersja Tactical ma widoczność poprzez noktowizor, także coś na to musi jednak wpływać, że ten wyświetlacz jest tak fajny. A tutaj no niestety mamy zwykły wyświetlacz. Jeśli też chodzi o kąty widzenia, zwróćcie uwagę, no nie są takie złe. Z tej strony to oba zegarki są już kiepsko widoczne. Jak nam się podświetlenia włączają. Tak jakby Tactical był gorzej, bardziej kiepsko widoczny z góry niż wersja podstawowa. Jeśli chodzi o boki,
No chyba zdecydowanie wygrywa Tactical. Tactical ma tylko problem z widokiem w ten sposób. No ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o powiadomienia w obu zegarkach, działa to świetnie, moi drodzy. Zegarki natychmiast reagują na wszelkie powiadomienia ze smartfona. Również aplikacja Garmina zasługuje na duże brawa. Jest przede wszystkim w języku polskim, ale jest świetnie skonstruowana. Dobrze, moi drodzy, porównajmy sobie teraz wizualnie oba te zegarki. Jak widać, różnice w wielkości są bardzo widoczne na pierwszy rzut oka. Kształt bezeli się różni. Tutaj też mamy takie jakby śrubki, czego nie mamy w modelu pierwszej generacji. W obu mamy napis Garmin, w obu mamy napis Solar. Znajduje się tutaj taki mały napis, tutaj już taki na bezelu, akurat w tym przypadku. No i tak, układ klawiszy jest identyczny, identycznie się steruje oboma zegarkami. Jeśli chodzi o czujniki, no oczywiście w starszej generacji czujniki są starszej generacji, więc są inne, ale to też ma sam wpływ, zwróćcie uwagę na kształt tych czujników, sam wpływ ma też wersja danego zegarka, ponieważ wersja Tactical ma trochę inny kształt czujników od wersji standardowej. Ja akurat na tych obu zegarkach posiadam zaślepki na porty ładowania. No może, moi drodzy, wiele osób tego nie stosuje, bo może to rzeczywiście jest niepotrzebne. Ja nie twierdzę, że to jest potrzebne, ale ja wolę, żeby tam się brud nie zbierał. Bo po co? Oczywiście gniazda nam nie zardzewieją, broń Boże. Po prostu nie chcę, żeby nam się zbierał drobny brud. Moi drodzy, jeśli chodzi o barometry w obu zegarkach, musiałbym je wcześniej skonfigurować do tego samego poziomu, ponieważ te barometry pokazywały mi od początku inne wyniki. Moi drodzy, celowo na poprzednim nagraniu z wczorajszego dnia, które widzieliście przed chwilą, powiedziałem o kalibracji barometru. No bo przecież to jest niemożliwe w zegarku Garmin, tak? Większość z Was tak powie, w jaki sposób można skalibrować barometr? To jest niemożliwe. A ja Wam udowodnię, że jednak to jest możliwe. Zobaczcie. Najpierw porównamy sobie barometry w tych dwóch zegarkach. Czy są takie same? Czy mają takie same wyniki? Czy tak samo pokazują? Wchodzimy do barometru. Mamy 1017 hektopaskali. One są skalibrowane oczywiście w tym momencie. Ja się nic nie dotykałem. To jest skalibrowane fabrycznie. Wchodzimy do barometru w jedynce. Moment, gdzie ten barometr jest? Chyba wyżej. Był. Mamy 1014, więc jednak mamy jakieś te odchylenie. Jak widzicie, nie pokazują identycznie, ale dobrze. Zarówno w jednym, jak i w drugim modelu identycznie się kalibruje. Postaramy się skalibrować na 1017 Garmina Instincta 1. A w jaki sposób się to robi? Wchodzimy w menu, opcja barometr, kalibruj. I teraz mamy coś takiego jak wpisz ręcznie, użyj cyfrowych map wysokości oraz użyj GPS. Możemy oczywiście to wykorzystać, ale z racji tego, że jesteśmy w budynku, wpiszemy ręcznie. Ale jeśli użyjemy cyfrowych map wysokości GPS-a, no to wiadomo, to wszyscy powiedzą, przecież to się nam skalibruje wysokościomierz, tak? Dobrze, oczywiście, skalibruje nam się wysokościomierz również, ale nie tylko. Również ciśnieniomierz zostanie skalibrowany. Teraz zobaczcie, jeżeli wpiszemy ręcznie, to mamy oczywiście ustaw wysokość, na której się znajdujemy. No dobra, znajdujemy się na 148 metrach nad poziomem morza. Dobrze, znajdujemy się, więc potwierdzimy to. I teraz zegarek się nas zapyta, czy będzie to na poziomie morza. Tak, będzie to na poziomie morza. No i teraz możemy oczywiście podać ciśnienie odpowiednie do tego, jakie chcemy.
żeby było. Czyli biorąc pod uwagę jakiś odnośnik ciśnienia. W tym przypadku mamy ten drugi zegarek. To jest 1017,0. Więc wpisujemy. Poczekajcie. Chyba się. Tak, 1. Dobra. Chyba się. Tak. Nie. Tym się wraca. Poczekajcie. Tak. 1017. I 0. To damy w górę i będziemy mieli 0. Tak? Widzicie? Potwierdzamy. Kalibracja została zakończona powodzeniem. Więc jakby ktoś się z Was pytał, zobaczcie, 1017, tak? Jakby się ktoś z Was spytał, że nie można skalibrować barometru w zegarkach Garmin, to jest w dużym błędzie. A wiele takich pytań na forum czy na grupach zegarkowych padało, że to jest niemożliwe, przecież barometru się nie kalibruje, kalibruje się tylko wysokościomierz. A owszem, barometr również można skalibrować. Ale żeby ten test był wiarygodny, musimy pewien czas z oboma zegarkami odczekać. Chcę Wam pokazać, że po kalibracji oba barometry w obu zegarkach działają identycznie, czy też posiadają pewne rozbieżności. Bo jak było przed chwilą ustawione wcześniej, na ustawieniach fabrycznych, no to jednak te zegarki jakieś rozbieżności pokazywały. Więc dobrze, za chwilę zobaczymy, jak to wygląda, a w rzeczywistości minie przynajmniej kilka godzin. Minęło jakieś 5 godzin, a z takiej racji, że muszę jutro odesłać Garmina 1, więc postanowiłem nagrać sprawdzenie tych barometrów właśnie teraz, a więc do rzeczy przechodzimy. Sprawdzamy barometr w Garminie 1, jest to 1019 hektopaskali i Garmin 2 1018,5, czyli jednak jakieś rozbieżności są. Dodam tylko tyle, że poprzednie nagranie było w innym miejscu. Teraz też jest w innym miejscu. To jest inny pokój. Zresztą w ogóle w innej miejscowości się znajduje ten pokój. Także byłem również z zegarkami na wolnym powietrzu, na dworzu. Pokonałem też pewien dystans 30 paru kilometrów. Więc to nie było tak, że one leżały w pokoju tylko w jednym, nie? Ale jednak rozbieżności jakieś są. A komu ufać? Komu wierzyć? Nowszym czujnikom? Główna różnica Garmina Instincta 1 od 2X, jak również 2 od 2X jest taka, że zegarek 2X posiada latarkę. Fajna, przydatna funkcja, bardzo przydatna, szczególnie zimą. Aczkolwiek nie jest to też funkcja niezbędna. Ale powiem Wam szczerze, jeśli ktoś używa tej latarki bardzo często, szybko bateria nam zleci w dół. Moi drodzy, za chwilę przetestujemy w naszych 2 zegarkach Garmina prowadzenie do celu poprzez GPS. Ten test może nie jest przygotowany przeze mnie jakoś wyjątkowo super, no bo moi drodzy, raz, że mamy zimę, chciałem Wam tylko pokazać, zademonstrować tak naprawdę jak to działa, tak naprawdę na szybko, ale powiem Wam szczerze, że latem ten test będzie naprawdę profesjonalnie przeze mnie przeprowadzony na dużej odległości, bo to jest szalenie ważne, bo ten zegarek powinien prowadzić do celu. Do tego jest moim zdaniem stworzony. Widzicie? Taki wielki dąb. A więc, moi drodzy, jesteśmy już dalej od tego drzewa. Jesteśmy w sadku, akurat na mojej posesji. Na moim rancho. Moi drodzy, teraz tak. Czy nas ten zegarek poprowadzi? Wchodzimy oczywiście w nawigację. Zapisane pozycje. A jest to pozycja właśnie z 6 grudnia z godziny
14:03. Nie, 14:05. Tak, 85 metrów, bo to już trochę się oddaliliśmy. I nawiguj do. No i zaraz zobaczymy, co nam ten zegarek pokazuje. Zwróćcie uwagę. Co nam ten zegarek pokazuje? Możemy to przybliżyć, oddalić? Jeszcze raz. Zapisane pozycje. I jeszcze raz. Nawiguj. No dobrze, ale jak teraz tam trafić? Jeśli biorąc pod uwagę zegarek, byśmy byli w ciemnym lesie, no to co, mamy iść teraz prosto w ten sposób? A jak weźmiemy w ten? Aha. Poczekajcie, jak się oddalimy tak. Widzicie, jaka fajna zabawka z tego naszego Garmina? A, czyli ta duża strzałka wyznacza nam pozycję tych mniejszych strzałek, tak? No ale dobra. No to pójdziemy sobie w ten sposób. Poczekajcie chwilkę, a jak przyciśniemy sobie dolny przycisk, tylko ja tak nie mogę, bo mi ręce zmarzły. Tak, to mamy, ile metrów mamy widzicie? Tylko nie wiem, czemu te opcje nam zasłaniają te nasze metry. No te też trochę tak bez pojęcia. Ale dobra, nieistotne to jest. Idziemy. Byłoby fajnie, jakbyśmy wiedzieli, ile tych metrów mamy jednak do końca, prawda? No ale dobra, idziemy. Też nie chcę się oddalać na jakieś nie wiadomo jakie odległości, żeby nie nagrywać Wam 15 minut czy pół godziny jak idziemy, nie? A też chcę to nagrać na żywo. Więc oddaliłem się na 85 metrów. Ale dobra, idziemy. Tylko, że widzicie, ta strzałka jest tak duża, że my nawet nie wiemy dokładnie, jak się poruszamy. To jest też tak trochę, moim zdaniem, nieprzemyślane, jeśli chodzi o Garmina. No już tutaj się znajdujemy na drodze. No ja wiem, gdzie się znajduje drzewo, ale tak sądząc po tym zegarku, to tak Wam powiem, że dokładnie bym się zgubił, że tak to powiem. Trochę to jest nieprzemyślane. No ja wiem, gdzie się znajduje drzewo. Doskonale. I idę do tego drzewa właśnie. Za chwilę do niego dojdę. Ale tak trochę średnio to wygląda. Te nawigowanie, jeśli chodzi w ten sposób. No tu jest drzewo. A co mamy na zegarku? Moim zdaniem wygląda to trochę średnio. Przyciśniemy przycisk na dole i mamy 3. A, no to bynajmniej nas informuje, że mamy 3 metry do drzewa. No dobra, podejdziemy do samego drzewa. Jesteśmy przy samym drzewie. Tylko czemu to się nie wyświetla? Nie, nadal mamy 3. Czyli moi drodzy, musielibyśmy się orientować, że jesteśmy koło drzewa że po prostu jest 3, 2 czy 5. Tu chodzi o ilość metrów, nie? Aczkolwiek ten GPS działa mocno z przybliżeniem. Natomiast działać działa. Może nie tak jak powinno, ale działać działa. Dobra, teraz przetestujemy 2X w ten sam sposób. No i jesteśmy już z zegarkiem 2X, instynktem Garmina, przy tym samym drzewie, żeby Was broń Boże, nie skłamać. Czyli tak, zapisujemy pozycję. Moment. Moment. Najpierw GPS. Już tyle ma tych funkcji ten zegarek, że naprawdę można się lekko pogubić. Zapisujemy. 6 grudnia 14:15, pamiętajcie. I teraz wchodzimy w nawigację.
Moment. Zapisane pozycje. 6 grudnia 14:15. Wchodzimy w to, nawiguj do. I coś się nam włączyło. Też się nam będzie oczywiście pokazywać. Teraz nam się pokazuje 7, jak stoimy przed samym drzewem. Ale dobra. Oddalimy się w to samo miejsce, w które byłem przed chwilą i zobaczymy, jak nas poprowadzi. No już jestem. Jestem w tym samym miejscu, co wcześniej, w statku. I zwróćcie uwagę, co mamy. Mamy również dwie strzałki, a właściwie to jedno. Taką flagę. To tak jakby ująć dokładnie, ale słuchajcie, o co tu chodzi. Również po przyciśnięciu ABC mamy 83, wtedy mieliśmy 85, o ile dobrze pamiętam. I nadal się nam to zakrywa, ale zwróćcie uwagę, jaki ja zrobiłem błąd. Przyciskałem przycisk menu, możemy sobie przesuń, powiększ, zapisane pozycje, przesuń, powiększ, przewiń nawigację, ustawienia nawigacji. Dobra. Przesuń, powiększ. Wiadomo, że jest to mała odległość. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? No teraz to możemy. I mamy oczywiście ile metrów, nie? No dobra. Więc zaufajmy jej. Zobaczymy, jak nas zaprowadzi. Tylko w tym momencie to w ogóle powiem wam tak. Identycznie to wygląda w obu, czy to w 2X, czy w jedynce, czy w dwójce, podejrzewam, będzie działać to identycznie. No każe nam iść tędy, tak? To źle nam każe iść. Aczkolwiek nie do końca, zaraz wam to wytłumaczę dlaczego. Zwróćcie uwagę, że dzióbek strzałki kieruje się tam, gdzie ja będę podążał, ale widzę, że ta nawigacja to troszeczkę po dłuższym dopiero czasie myśli. Czyli to tak na takich szlakach gęstych w lesie to można by się było naprawdę pogubić. Mając 100% zaufanie do tego typu zegarków. Bez znaczenia na jedynka, dwójka czy też inny model Garmina. Zobaczcie, idę tak jak mi to pokazywało, a teraz to samo zwariowało, nie wie jak dokładnie ma mnie pokazywać, czyli to tak mocno średnio, że tak powiem, ale zwróćcie uwagę. Obróciłem się w stronę, widzicie, jak się obracam. Zwróćcie się, co się dzieje. To czubek tej strzałki obraca się również na boki. Więc ja się teraz obracam tak, żeby było prosto na te nasze drzewo. I powiem wam szczerze, że jednak jest prosto na te drzewo. Czyli, będąc szczerym z wami, trzeba się tej nawigacji nauczyć. Trzeba się tego nauczyć po prostu, tego zegarka. Bo może teraz tego drzewa będzie nie widać. Musiałbym się tak wychylić mocno. Widzicie tam w oddali takie drzewo? Taki pień ogromny? Przy siatce prosto. To jest właśnie nasze drzewo. No to teraz zwróćmy uwagę, że powinno być prosto, tak? No ale nie jest. Ale biorąc pod uwagę, jeżeli jak stoimy w tym punkcie, a drzewo jest tam. Tam, tylko że zasłaniają te inne drzewa. To zwróćcie uwagę, że tak jakby nam pasowała ten czubek strzałki na te drzewa, ale dobra. Pójdziemy sobie specjalnie inaczej do drogi i zobaczymy, czy nam pokaże prawidłowo. Czyli moim zdaniem prowadzenie do celu zarówno w Garminie 1, jak i w Garminie 2X jest identyczne. Identycznie te zegarki prowadzą, z tym, że 2X ma lepszy GPS i lepiej, może szybciej łapie GPS, że tak powiem. Może być ciut dokładniejszy, chociaż głowy uciąć sobie nie da, że tak powiem. Dobra, idziemy do drogi. Tylko że nadal mamy, bo te 35 metrów to jest skala mapy, moi drodzy. To też tak średnio, że tak powiem. Gdzieś nam zginęła w ogóle strzałka. Może minimalizujemy. Poczekajcie, bo nie mogę ręką.
Teraz by pasowało przesuń powiększ, ale to też jest tak, żeby za każdym razem przesuwać, powiększać, powinno z automatu nam. Moi drodzy, może ja to jeszcze powiększę. I teraz sobie przejdziemy do skalowania, tak. I sobie wyskalujemy, tak. Zobaczcie. To powinno z automatu się centrować, bo powinno być automatyczne centrowanie mapy, albo ja o tym jeszcze nie wiem i tej funkcji nie odkryłem, aczkolwiek jesteśmy już przy drodze. Przy tamtej drodze jest, czy tak jakby jesteśmy wykierowani prosto na to drzewo, bo tam też jakiś samochód jedzie. Ja tak nie za bardzo mogę, muszę trochę zejść na bok. Na środku drogi stać nie będziemy, tak? No dobra, jesteśmy przy naszym drzewie, tak? Ja jeszcze Wam obiecuję, że latem, bo teraz to jest naprawdę zimno, mokro i mroźnie, że tak powiem, zresztą sami zobaczcie. Ohydna pogoda, ręce mi marzną, ale ja obiecuję Wam, że ja latem to dla Was przetestuję tą nawigację. Ja nagram fajny film, będę rowerem, odwzorujemy punkt w lesie na przykładzie kilometra nawet, albo i 1,5 kilometra, żeby naprawdę pokazać, jak to działa na przykładzie Garmina 2X, bo akurat to jest mój zegarek, więc będę mógł w każdej chwili go nagrać, bo Garmina 1 muszę oddać. Pożyczyłem go specjalnie dla filmów, ale mogę Wam zaświadczyć, że te działają identycznie po prostu te nasze nawigacje w obu zegarkach, że tak powiem. W tamtym też jest ta funkcja, przybliż, oddal i tak dalej. No ale dobra, ale mnie to interesuje, że powinna nam odległość być pokazana, tak? A może czekajcie, może wyjdziemy z tego. Gubi mi ostrość. No dobra, wyszliśmy z tego i co? No i teraz mamy flaga 4 metry. No dobra, ale dlaczego tej flagi nie ma, jeśli skalujemy mapę? No to jest tak trochę... Jak będziemy w lesie, będziemy na wędrówce i będziemy za każdym razem przybliżać, oddalać, a jeśli już, to tak jak szliśmy przed chwilą, zejdziemy z pola widoku, to będziemy musieli jeszcze przesuwać na prawo, lewo, a jeśli na prawo, lewo to za mało, to jeszcze będziemy przesuwać na boki, albo góra, dół, no bo tak, albo prawo, lewo, albo góra, dół, przecież to się samo nie centruje, tak? No temat rzeka Wam powiem, no ale mniej więcej w taki sposób działa nawigacja w Garminach. No dobra, to na tyle, jeśli chodzi o nawigację. Tak jak powiedziałem, w lato przeprowadzę naprawdę fajny, długi, wyczerpujący film na ten temat. A teraz jedziemy dalej z tematem Garmina. I tak mówię o tych zegarkach, ale tak naprawdę to przecież cena, prawda? Cena jest wyznacznikiem tego, czy nas jest stać na taki model, czy nas jest nie stać. No nie oszukujmy się, nie są to zegarki jakieś mega tanie, ale też nie są to zegarki jakieś strasznie drogie. To zależy. Bo na przykład Instincta 1 można już kupić za naprawdę niskie pieniądze. 2X w dniu premiery można było kupić za kosmiczne pieniądze. Natomiast te zegarki bardzo szybko tanieją. Naprawdę. No, elektronika bardzo szybko tanieje. Porównuję różne zegarki, ale jeśli chodzi o Garmina, no to naprawdę wychodzą nowe modele. Nowe modele są mega drogie, ale po pewnym czasie tanieją, więc jeśli ktoś chce kupić świetny zegarek, nowy, po prostu niech poczeka, nie kupuje go w dniu premiery. To jest tylko taka moja prywatna rada. Wystarczy troszkę poczekać.